Temat zmęczenia, które towarzyszy po spotkaniach towarzyskich, czyli temat tego, że czujesz się po prostu wydrenowana z energii, zmęczony do cna po spotkaniu z kimś, z przyjaciółką, z kolegami, w gronie zawodowym, w gronie rodzinnym. To jest temat, który gdzieś na tym kanale dużo wraca, dlatego że jest tak bardzo obecny i on też powraca w komentarzach. Ja już zrobiłam na ten temat wiele filmów, bo patrzymy sobie z różnych perspektyw, z różnych stron na to zjawisko. I oczywiście można powiedzieć o wrażliwości wyższej, można powiedzieć o na przykład asymetrycznych relacjach, czyli takich, w których gdzieś jakieś nie ma równowagi, co jest bardzo drenujące. Każde z tych powodów jest ważne, natomiast dzisiejszym filmem chcę zwrócić uwagę na coś innego, co myślę, że jeżeli gdzieś to ciebie dotyka, to zmęczenie po towarzyskich spotkaniach, po pracy z ludźmi, który to temat myślę, że warto przemyśleć głębiej, gdzieś się w to wdrożyć i zrozumieć, jaki kryje się za tym mechanizm. A dzięki temu oczywiście możemy siebie odciążyć. I o to chodzi. Zanim przejdziemy do tego tematu i sobie to rozpracujemy, w 2 punktach powiem ci, jak właśnie siebie odciążać, to wielkie dzięki za to, że tu jesteś. Wielkie dzięki za to, że piszesz te komentarze, że się udzielasz, że klikasz, że subskrybujesz, lajkujesz. Każdy gest to jest wsparcie tego, co robię, podobnie jak i obecność na Patronite i Buy Coffee. Wielkie, wielkie dzięki. Bardzo doceniam tą super istotną dla mnie informację zwrotną na temat tego, co robię. Także to podziękowanie się należy wszystkim. Bardzo, bardzo doceniam. A wracając do meritum, dlaczego to tak jest? Że spotkania z ludźmi, nawet jeżeli ty tych ludzi lubisz, co więcej, może ich kochasz, to tak bardzo ciebie męczą. I odpowiedź, na której chcę dzisiaj się skupić, jest trochę brutalna, więc dobrze jest się nią zająć, bo często nosi w sobie dużo prawdy. Mianowicie, być może dopuśćmy do siebie taką świadomość, że być może to, co ciebie najbardziej drenuje z energii, to nie jest tyle, co ten człowiek sam w sobie, tylko rola, którą ty sobie narzucasz przy tych ludziach. Że ty zamiast iść i przy tych ludziach odpocząć, pobyć z sobą, pracujesz. Idziesz do pracy. Nie dziwne, że po takich spotkaniach jesteś zmęczona lub zmęczony. Że po 2 godzinach tak intensywnej pracy umysłowej, emocjonalnej, być może nawet fizycznej, opadasz z sił. Jeżeli idziesz do pracy, to tak, to będziesz zmęczony. Na pewno. Jak wyglądają te zawody? Bardzo często to jest rola opiekunki, to jest rola ratownika, to jest rola kogoś, kto ciągle podtrzymuje rozmowę, bo tak dziwnie jest, kiedy jest cicho. To jest rola kogoś, kto ciągle pociesza, kto nie pozwala, żeby osoba po drugiej stronie była trochę nieszczęśliwa, była trochę przestraszona, zestresowana, że po prostu zawijasz rękawy i idziesz do pracy, żeby ją pocieszyć. Albo żeby rozwiązać jej problemy. To wszystko są ciężkie zawody. To są bardzo intensywne prace, które wykonujesz przy ludziach, w ich obecności, które ciebie zmęczą na bank. A więc zasadne pytanie, jakie można by było sobie zadać, to jest, dlaczego jestem w tej pracy? Co ja tutaj takiego robię? I tak jak chodzimy do pracy, uzyskujemy jakieś rezultaty. Czasami to jest jakieś poczucie satysfakcji, czasami to jest pieniądz. Tak czy siak, mamy jakiś cel. Na coś zarabiamy. I tutaj też zadajmy sobie pytanie. Na co ty zarabiasz? Na poczucie własnej wartości? Na poczucie bycia zaakceptowanym przez kogoś? Na aprobatę w czyichś oczach? Na poczucie, że jak już tak się oddam tej osobie,
emocjonalnie, intelektualnie, materialnie, to mam prawo tu być? To jest to, na co pracujesz? Na takie prawo, że to już sobie zapracowałam na tą przestrzeń, na to powietrze, którym oddycham. Jeżeli gdzieś tutaj odnajdujesz swoje odpowiedzi, nie dziwne, że czujesz się zmęczona lub zmęczony przy drugim człowieku, bo to jest praca. Bycie autentycznym, bycie autentyczną sobą nie jest męczące. I to jest właśnie w tym największy haczyk. To wykonywanie tej roli jest tak męczące. To jest na przykład zadowalanie wszystkich, monitorowanie, skanowanie otoczenia, dbanie, latanie od osoby do osoby, żeby tylko każdy miał komfort. To jest męczące. Bycie sobą i pozostawanie sobą nie jest pracą i dlatego to nie jest męczące. Na pewno powstaje ci w głowie w tym momencie pytanie, no dobra, ale jak być sobą, nie? Jak zachować tą autentyczność, ten takie poczucie i myśl, to jak jestem, wystarczy. To, że ja jestem, wystarczy. Nie muszę brać się za pracę. Jak to zrobić, nie? Jeżeli ten temat gdzieś tutaj dotyka czegoś wrażliwego i myślisz, że dobrze by było zgłębić go, to odeślę ciebie do innego filmu, który robiłam dawno temu, ale w którym dosyć szeroko omówiłam, co się takiego dzieje, dlaczego tak trudno jest być sobą. Więc to będzie świetne uzupełnienie tego filmu, o którym tutaj mówimy. Ale dzisiaj dołożę do tego 2 punkty, które pozwolą ci bardziej być sobą. Punkt numer 1. Ćwicz neutralną obserwację. Neutralna obserwacja to jest nieocenianie i nie branie się do roboty. A to pozwoli ci bardziej być w sobie i ze sobą. Tylko co to znaczy i kogo my tak neutralnie będziemy obserwować? Wszystkich. Odpowiedź brzmi i siebie, i innych ludzi. Czyli po pierwsze możesz obserwować innych ludzi, którzy do ciebie przychodzą z czymś. Na przykład ze swoim niezadowoleniem, z jakąś pretensją, z jakimś burzą, która się dzieje. Wyobraź sobie, że obserwujesz obraz. Że jesteś w galerii i obserwujesz obraz, na którym się dzieje jakaś burza albo pożar. I oczywiście, że możesz powiedzieć, ojej, ale to jest duża burza, to musi być naprawdę trudno. To jest naprawdę ciężka sytuacja. Jestem tu blisko do tej osoby, możesz powiedzieć. Ale jednocześnie nie wchodzisz w ten jej obraz. Czyli co? Nie zabierasz się do pracy, tylko jesteś przy sobie i jesteś sobą. Bo to wystarczy, że jesteś przy tej osobie. To już jest wsparcie. Dodatkowo neutralna obserwacja bardzo pomaga w zauważaniu swoich tendencji. A skoro w ogóle je wyłowisz, w ogóle zauważysz, że już jestem tak sekundę od tego, żeby się rzucić z jakimś pocieszaniem, z jakimś opowiadaniem żartów, polepszaniem czyjegoś humoru, rozładowywaniem jakiegoś napięcia. Już jestem o tyle, żeby się rzucić w ten wir, to wtedy obserwacja neutralna należy się sobie. Czyli okej, widzę to. Widzę, ten impuls jest. Szaleje w moim ciele, szaleje w mojej głowie. Poobserwuję go sobie. Co to znaczy? Nie działasz pod jego wpływem, na jego wezwanie. Nie dzieje się to tak pyk, że ty nawet nie zauważysz, że tam był jakiś impuls. Dzieje się wolniej i nawet jeżeli wskoczysz do tego obrazu i będziesz tam ratował tych ludzi, to zadzieje się to trochę w spowolnionym tempie, chcemy tego. Powtórz to sobie jeszcze kilka razy, tak samo w spowolnionym tempie, a to rzucanie się w tą instynktowną pracę, zarabianie na prawo do bycia, stanie się bardziej zauważalne, stanie się czymś, co ty widzisz z boku bardziej obiektywnie, a nie po prostu coś, co robisz z automatu. To jest wielka różnica. Patrzeć na swoje myśli, a patrzeć i działać przez swoje myśli. Nie? Więc tego chcemy. A więc obserwacja neutralna to będzie pierwszy krok. Tak de facto
Dużo nie musi się zadziać, jak widzisz. To się bardziej zadzieje wewnętrznie i to jest super ważny pierwszy krok. Przechodzimy do drugiego. Punkt numer 2. Przechodź z roli ratownika na świadka. Pozycja świadka, która jest ugruntowana w sobie, jest spokojna, uziemiona, pozwala ci najbardziej czy najłatwiej stanie się to udostępnione, żeby pozostać sobą. Czyli obserwujesz tą swoją tendencję do dźwigania. W jakikolwiek sposób. Ty możesz dźwigać czyjeś problemy, czyjeś emocje, ty możesz dźwigać obowiązek podtrzymywania rozmowy w konwersacji, w spotkaniu, obowiązek tego, żeby to spotkanie miało jakiś taki super pozytywny wydźwięk. Cokolwiek dźwigasz, to właśnie chodzi o to, żeby przestać być tym dźwigaczem, tym ratownikiem, a stać się świadkiem. I tutaj przyda ci się coś, co ciebie zakotwiczy, czyli taką kotwicą może być twierdzenie, to, że tutaj jestem, wystarczy. To, że jestem, moja obecność wystarczy, nie muszę nic dźwigać. Moja obecność jest wystarczająca, żeby być dobrym przyjacielem, przyjaciółką, nie muszę wszystkiego brać na swoje ramiona. Takie małe przypomnienie, nie? Które ciebie ugruntuje i zakotwiczy w tej pozycji, która jest bardziej jak ta kotwica. Kotwica nie macha się na lewo i prawo i nie wiadomo co nie skacze od człowieka do człowieka. Ona jest. I de facto to nie jest żadna bzdura ani wymysł, że ktoś obok to właśnie, tą pozycję od ciebie będzie najbardziej cenił. Dlatego, że tej osobie, która przeżywa jakąś burzę, brakuje spokoju, a od ciebie może się tym zarazić. Od ciebie może gdzieś to przejąć. U ciebie może to zobaczyć. I to będzie bardzo duża pomoc. Tylko, że taki rodzaj pomocy, który nie jest swoim kosztem. Który szanuje ją i ciebie. Który szanuje jej zasoby, jej sytuację i twoje. A więc daje ci także większe pole do manewru, by pozostawać sobą. A to oznacza nie męczyć się pracą przy drugim człowieku, charówą ciężką, tylko być sobą, a to nie jest męczące. Daj mi znać, jak wygląda twoje zatrudnienie, twoja praca, rola przy innych ludziach i na co chcesz zarobić oraz z jakim efektem. Jak bardzo jest to jednak męczące dla ciebie. Podzielenie się w komentarzu jest zrzuceniem z siebie pewnego tabu, który się nosi, pewnego ciężaru oraz jest to informacja dla innych czytających komentarze, że po prostu nie jesteśmy w tym sami. Wielkie dzięki z góry za wszystkie komentarze, tak samo kliknięcia, subskrypcje, lajki, to, że jesteś tutaj przy końcu filmu, bardzo doceniam, tak samo jak i obecność na Patronite i Buy Coffee. Bardzo, bardzo dziękuję za wszelkie przejawy wsparcia. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.